Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj gra, chociaż niedawno był materiał o survival horrorach, więc dzisiaj również mam dla Was survival horror. Jest to Deep Fear na Sega Saturn. Większość prawdopodobnie nawet o tej grze nie słyszała. I jest ku temu pewien powód. W 1998 roku, kiedy gra się pojawiła, w zasadzie Sega Saturn już była skazana na zagładę i Deep Fear jest ostatnią grą, która została wydana w Europie na Saturna. Przez to oczywiście jest jedną z najrzadszych gier, jakie można zdobyć na tą konsolę. Co prawda nie tak rzadka jak Panzer Dragoon Saga, ale równie rzadka. Deep Fear jest survival horrorem w takim klasycznym ujęciu. Wydaje mi się, że po sukcesie Capcomu, jakim było Resident Evil, oczywiście Resident Evil też jedynka pojawiła się na Sega Saturn, ale widać było, że jest zapotrzebowanie na takie gry i gracze chcieli grać w survival horrory. No to oczywiście później popularność jeszcze Silent Hilla i tam kilku innych gier, które również były po części survival horrorami, bo jeszcze był Dino Crisis, niektórzy pewnie by dorzucili jeszcze, jak to się nazywało, ojej, Parasite Eve. Niemniej jednak widać było, że ten gatunek dobrze się czuje na konsoli PlayStation, więc i Sega też postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce i postanowiła stworzyć właśnie taką grę jak Deep Fear. Ale w odróżnieniu od na przykład Capcomu, do którego będę tutaj często wracał, i Residenta, Deep Fear ulepszał kilka rzeczy, których Capcom nie potrafił zrobić wiele lat później. Ale o tym dowiecie się za chwilę. Sama historia jest dosyć ciekawa, bo Deep Fear przenosi nas na dno oceanu, 300 metrów pod powierzchnią oceanu, na taką bazę, taką bazę, która się nazywa Big Table. I jakoś wcześniej ląduje z kosmosu taka specjalna kapsuła, w której był zamknięty szympans. I ta kapsuła oczywiście, to tam Amerykanie ją wysłali, ona ląduje, no i zostaje wysłana łódź podwodna, aby tą kapsułę przejąć. I chwilę potem ta łódź podwodna nuklearna rozbija się o tą bazę Big Table, gdzie przesiaduje nasz główny bohater, John Mayer. No i okazuje się, że ludzie, którzy są w tej bazie, zostają zainfekowani jakimiś takimi dziwnymi stworami, które zamieniają, właściwie takimi mutantami się stają, stworami, które do życia, może inaczej, które nie potrzebują tlenu do przeżycia i w zasadzie tlen je zabija, i to jest jednym też z takich głównych pomysłów na Deep Fear. No i wcielamy się w tego Johna Mayera, no i naszym celem oczywiście jest wydostanie się z tej bazy. Sama idea jest, wydaje mi się, całkiem niezła, koncept też gry jest całkiem niezły, natomiast wydaje mi się, że to, co zdecydowanie przegrywa, element, z którym przegrywa na przykład z Residentem, to na pewno to, że w Rezydencie mieliśmy zombiaki, które są bardziej swojskie. Tutaj mamy jakieś takie podwodne stwory, mutanty, które tak, szczerze mówiąc, do mnie nie za bardzo przemawiały, ale nie znaczy to, że wszyscy mają takie samo odczucie. Niemniej jednak widać, że Resident miał to jakby lepiej ograne, bo mieli zombie, mieli opuszczoną rezydencję, potem to postacie wychodziły do miasta, to było naprawdę spoko. Natomiast Deep Fear skupia się jakby na tej podwodnej lokacji Big Table. Oczywiście to jest, tak jak powiedziałem, gra hołduje takim klasycznym założeniom survival horrorów, czyli mamy kąty kamery z góry przypisane, postacie są trójwymiarowe, tła są oczywiście prerenderowane. Tradycyjnie mamy tak zwane sterowanie tank control, to się nazywa, że zawsze do góry postać biegnie do przodu, to jest oczywiste. Natomiast kilka rzeczy, które wydaje mi się są fajne w Deep Fearze, które zaimplementowano, to, że John Mayer potrafi strzelać i chodzić. Wiem, że to dzisiaj się wydaje absurdalne, ale te pierwsze Residenty do części chyba 5, dobrze pamiętam, do 5 postacie nie umiały strzelać i chodzić jednocześnie. Oczywiście to było częścią takiej mechaniki, gdzie musieliśmy stanąć i wycelować, natomiast tutaj Sega obeszła to i faktycznie można było
Nawet można było biegać i strzelać równocześnie, także udało im się coś takiego zrobić. Kolejnym elementem jest właśnie to wspomniany wcześniej ten tlen, który w zasadzie w części tej bazy jest, tego tlenu brakuje i one wtedy te stwory się najlepiej czują. No i możemy oczywiście ten tlen w pewien sposób jakby wpompować do tych lokacji, które tego tlenu nie mają, no ale to też jest jakby na określony czas. No i mamy na przykład granaty, specjalne granaty ze sprężonym powietrzem, które rzucamy i które na moment jakby to powietrze wypuszczają w atmosferę i możemy oddychać. Dzisiaj może to nie robi jakoś wrażenia, ale w 1998 roku wydaje mi się, że te pomysły były na tyle świeże i na tyle ciekawe, że to faktycznie Deep Fear jakby się wyróżniał na tle tych survival horrorów. Gra została wydana na 2 płytach, aczkolwiek nie mamy tutaj wzorem Residenta 2 postaci, którymi możemy chodzić. Jest zawsze tylko jedna postać, jakby ta historia jest rozpięta na dwie płyty. Zadbano też o bardzo dużo cutscenek prerenderowanych, które również wyglądały bardzo dobrze, chociaż pierwszy Resident, przypominam, że miał cutscenki z aktorami. Dopiero w 2 pojawiły się już takie cutscenki z, nie wiem, co ta moja żona robi, przemeblowanie jakieś. Cutscenki prerenderowane, więc tutaj też to się pojawiło. Oczywiście gra, tak jak byście przyrównali sobie Deep Fear'a i obok postawili Residenta, no to widać, że Deep Fear po prostu zżynał żywcem z Residenta pewne rozwiązania, tak? To jest naturalne. Ale wydaje mi się, że gra miała na tyle fajne pomysły, że no, mogła się obronić, tak? Uważam, że mogła się obronić. Sama historia jest ogólnie ciekawa i potem, gdy dochodzimy do tego, co spowodowało, że ci ludzie zaczynają się zmieniać, gra też miała taki fajny motyw, że nie chcę tutaj spoilerować, chociaż zakładam, że niewielu z Was dzisiaj po tą grę sięgnie, więc myślę, że tutaj spoiler nie będzie jakimś specjalnym błędem, natomiast fajne jest to, że dużo ludzi, których zaczynamy poznawać w trakcie gry, ginie w trakcie gry. Tak jakby nie ma tutaj, że jest jakiś happy end, znaczy jest happy end, bo prowadzi to wszystko do dobrego zakończenia, ale jest to okupione życiem iluś tam postaci, z którymi zaczynamy jakoś się tam lubić i jakby ich tam, których tam przy okazji też spotykamy w trakcie gry. Na pewno Deep Fear też nie straszy. Pytanie jest takie, czy Resident Evil straszył pierwsza część? Miał kilka fajnych momentów. Resident Evil miał też, wydaje mi się, że ta pierwsza część Residenta to jest jeszcze taka trochę wolna amerykanka. Oni tam implementowali trochę rzeczy, które nie do końca były przemyślane. Dzisiaj to bierzemy, po prostu łykamy jak pelikany i wtedy też żeśmy łykali jak pelikany, ale dzisiaj wydają się te niektóre elementy takie trochę absurdalne, na przykład ten wielki wąż w bibliotece, skąd on tam się w ogóle wziął, co tu w ogóle chodzi. Natomiast wydaje mi się, że to po prostu implementowali te rzeczy, które wydawały mi się fajne i one są wrzucone do jednego wora, wymieszane i powstał Resident. Tutaj jest jakby to bardziej przemyślane i widać, że koncept całej gry był od początku do końca jakby przemyślany. Nie mamy jakichś, wiecie, wielkich zwierząt, z którymi walczymy, cudów, które znikąd się pojawiają. Oczywiście warto wspomnieć też, że no, to jest znany fakt, że Sega Saturn no, nie miała potężnych tych procesorów do generowania grafiki 3D. Jeżeli przyrównamy je sobie z postaciami na przykład w Residencie, które też były liczone w czasie rzeczywistym, no to faktycznie tutaj wygląda to zdecydowanie gorzej. Ale z drugiej strony tutaj może tego nie ma za bardzo odniesienia do tego, ale Sega Saturn miała bardzo potężne te chipy odpowiedzialne za grafikę 2D, chociaż tutaj akurat może tego za bardzo gra nie wykorzystuje. Uważam, że grając dzisiaj w ten Deep Fear, gra się aż tak bardzo nie zestarzała. Znaczy, to jest takie pytanie, czy podobał Ci się pierwszy klasyczny Resident i czy dzisiaj by Ci się podobał ten pierwszy klasyczny Resident? Bo jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to myślę, że Deep Fear też jest grą, która zdecydowanie by Cię wciągnęła. Aczkolwiek, no tak jak mówię, lokacje podwodnej bazy nie są aż tak zajmujące jak jakiejś nawiedzonej rezydencji, tak? Gdzie mamy jakieś laboratoria, gdzie robią eksperymenty i pojawiają się zombiaki.
tam to jakby bardziej przemawia, tak? Tutaj oczywiście tego jakby brakuje, bo mamy te podwodne stwory, które są tak, nie stanowią jakby tak, nie są aż tak interesujące. Sama ta historia, chociaż jest ciekawa, nie zachęca tak, żeby w nią się tak jakoś głębiej wgryźć, jak to było w pierwszym Rezydencie. I tutaj przywołuję oczywiście moje wspomnienia, kiedy pierwszy raz grałem w Resident Evil na PC-cie i pamiętam to, że nad całą grą wisiała jakaś taka tajemnica ponura, którą chciało się zgłębić. Oczywiście też wzorem Rezydenta są strasznie głupie dialogi, głosy niektórych postaci. To jest jakiś w ogóle jakaś masakra. Wrzucę Wam tutaj, żebyście posłuchali sobie, jak to brzmi. Just getting ready to depart, crashed into the Navy area. Crash? What happened? We don't know yet. I asked Dubois, the designer, to come too. Oh, there's no problem with my CFOX system. No accident should have occurred. Oh! No tutaj akurat nie ma co pod tym kątem jakby co się kłócić, bo te pierwsze survival horrory i na PlayStation i w zasadzie no, tutaj na Sega Saturn też no, nie zachwycały, jeżeli chodzi o ścieżkę dialogową. Były te wokale w ogóle, nie wiem, nagrywane z jakimiś ludźmi całkowicie w ogóle z łapanki chyba na ulicy i oni w ogóle się nie przykładali. To oczywiście dziwne. Natomiast wracając do samej gry, dzisiaj Deep Fear jest jednym z takich białych kruków, jeżeli chodzi o gry na Saturna, szczególnie wersja europejska, bo tak jak mówię, no ostatnia gra, która została wydana w Europie, więc wiadomo, że tam ten rzut na Europę był naprawdę niewielki. Przypominam, że wcześniej pojawiło się Panzer Dragoon Saga, która też w Europie miała bardzo niewielką liczbę kopii. Nie chcę teraz skłamać, ale to chyba było około 20-25 tysięcy kopii. Dzisiaj ta wartość wydaje się śmieszna i faktycznie wtedy też była śmieszna. Wtedy też nie było to dużo, zwłaszcza, że no PlayStation było w miarę popularne, Sega może troszkę mniej, no ale te gry, które tam na Segę się sprzedawały, Soniki, no to miały niesamowicie dużą liczbę sprzedanych kopii, więc wiadomo, że tutaj w zasadzie trochę tak z łaski na uciechę chyba Sega wydała tego Deep Fear'a i w zasadzie tym też przypieczętowała los Segi Saturn. W sumie dzisiaj tak jak patrzę na Segę Saturn, uważam, że to był fajny kawał sprzętu. Taki mały sidetrack odnośnie samej Segi, ale też w kontekście właśnie Deep Fear. Wydaje mi się, że oni mieli fajne pomysły. Sega miała fajne pomysły. Potrafiła zrobić ciekawe gry, tylko problemem tych gier było to, że one były strasznie krótkie, szczególnie te gry, które nawiązywały troszkę do arcade'owych hitów jak Sega Rally, Virtua Cop, Panzer Dragoon, Virtua Fighter 2, czy tam 1 nawet. Były to dobre gry, ale to były krótkie gry na krótkie sesje. Sega za późno się obudziła, Sony w zasadzie postawiło od początku na to, żeby przytrzymać gracza przed konsolą dłużej, stąd też pojawiło się mnóstwo gier, w które graliśmy kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt godzin. Już nawet nie mówię o tym Rezydencie, ale były przecież Final Fantasy 7, 8, 9. To były gry na kilkadziesiąt godzin, więc siedziałeś nad tą jedną grą bardzo, bardzo długo. Natomiast Sega stawiała na krótkie partyjki, no i siłą rzeczy wychodziło to, że te gry się szybko nudziły. Kończąc, nie wiem, Panzer Dragoona, nawet 2, która była świetna, a którą mogłeś skończyć w godzinę. W zasadzie no, mogłeś żyłować wyniki milion razy, ale to cały czas grałeś w zasadzie to samo. Tak samo jak Virtua Cop. Świetna gra i druga część również świetna, ale grałeś w to cały czas w zasadzie w to samo. Zwłaszcza, że Virtua Cop nie oferował żadnej wariacji na temat celowniczka, więc postacie zawsze wyskakiwały w tych samych miejscach. I w którymś momencie Sega się obudziła, że trzeba graczom dać gry na dłuższe sesje, na godziny, no już nawet nie na godziny, ale na kilkadziesiąt godzin. I zaczęła te gry produkować. Między innymi właśnie Panzer Dragoon Saga, który jest RPG-iem na kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. I Deep Fear właśnie też jest taką grą, która miała tych graczy przytrzymać dłużej przed telewizorami. No i oczywiście siłą rzeczy miało być to, że ta gra się tak szybko nie nudziła. Ale niestety było już o wiele, wiele za późno na takie kroki. W zasadzie było już pozamiatane.
No i cóż, no stało się jak się stało. Sega Saturn no niestety przegrała z PlayStation, ale do dzisiaj uważam, że jest to fajny kawałek sprzętu. Mieli naprawdę kilka fajnych gier. Nawet takich tytułów, które tak jak robiłem materiał o Quake'u na Sega Saturn, czy Duke Nukem na Sega Saturn, akurat o Duke'u jeszcze nie zrobiłem, ale zrobię, mam nadzieję. To były naprawdę dobre porty, które wręcz miejscami przewyższały porty z PC-ta, więc to były naprawdę, mieli kilka studiów, tutaj akurat Lobotomy Software, mówię o Lobotomy Software, które potrafiło okiełznać tego Saturna i zrobić fajne rzeczy. Dobra, rozgadałem się odnośnie Segi Saturna, to jest może jakaś gadka na kiedy indziej. Czy dzisiaj warto zagrać? W mojej opinii tak, jeżeli lubisz survival horrory i nie przeszkadzają Ci klasyczne survival horrory, czyli takie pytanie, tak jak postawiłem, czy podobały Ci się Resident 1, 2, 3? Jeżeli tak, to Deep Fear zdecydowanie jest grą dla Ciebie, warto w nią zagrać. Troszkę inne ujęcie survival horrorów, ale w mojej opinii broniło się i Sega Saturn doskonale sobie z tą grą radziła i wydaje mi się, że nawet dzisiaj warto tą grę poznać, zwłaszcza, że to jest tytuł, który bardzo wielu graczy zupełnie nie kojarzy i tak jak powiedziałem na początku, no jest ku temu dosyć duży powód. Niemniej, Deep Fear bardzo dobry tytuł, zachęcam, jeżeli tylko macie możliwość zagrania sobie w coś innego niż Silent Hill czy Resident Evil, to myślę, że bez problemu wciągniecie się w historię i będziecie zadowoleni. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.